Cześć i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iloncielu. Mam na imię Ilona. Dzisiaj zapraszam Was znowu do mojej kuchni, do mojej skromnej kuchni. Co będę dzisiaj robić? Dzisiaj będę piekła żeberka. Dusiła. Te żeberka będą duszone tradycyjnym sposobem. Moim tradycyjnym, tak zawsze duszę żeberka. Czasem zdarza mi się, że żeberka duszę w szybkowarze. Dzisiaj tego robić nie będę, bo mam trochę dużo tych żeberek, a szybkowar mam tylko jeden 4,5 litrowy, więc tam nie bardzo by mi to wyszło, więc dzisiaj będę robiła te żeberka, obsmażała i dusiła po prostu na takiej głębokiej patelni. Nie pokażę Wam całego zestawu obiadu, bo to będzie dzisiaj na obiad te żebereczka. Chciałam Wam tylko pokazać, jak ja te żeberka po prostu robię. Do tego będę serwowała dzisiaj kartofle z koperkiem oczywiście i ugotuję brukselkę do tego. I życzę już Wam miłego oglądania i zapraszam. Sporo mam tych żeberek. Mogłabym je takie duże poobsmażać, ale jednak je podzielę na mniejsze. Będzie mi po prostu łatwiej. Przygotowałam już sobie przyprawy, ale będę mięso przyprawiać dopiero pod koniec, później. Zanim zacznę obsmażać mięso, to powiem Wam od razu już teraz, jakich użyję przypraw. Jedną z najważniejszych przypraw, które użyję, to będzie sknora do mięs, przyprawa. To już mamy w pudełku przesypane. Posypię po trochu papryki słodkiej, papryki ostrej, czarnego pieprzu. Posypię kajan pieprzu, kajanowego i posypię trochę kurkumy. Potem do tego będzie, obrałam sobie już, przyszykowałam 2 cebule i pokażę Wam już potem, później, jaki mam fajny sprzęcik do krojenia tej cebuli. To jest takie coś z Genius, to jest taka firma Genius. I pokażę Wam, jak takim czymś bardzo poręcznie jest takie nieduże rzeczy sobie pokroić. Żeberka będę obsmażać na oleju rzepakowym. No więc tak, olej rzepakowy. Tego oleju sobie nie pożałuję. I za chwileczkę będę obsmażać żeberka. O, teraz już jest tłuszcz gorący. Pewni. Jesteśmy i co ja jeszcze dodam oprócz cebulki za chwilę? Oczywiście suszone grzybki. Wezmę kilka sobie tu przyszykuję. O, tak garstkę. I za chwilę je wrzucę i jeszcze trochę. Dodaję takiego fajnego smaku do sosu. Tą porcję zdejmuję i później następna porcja. Przez ten czas pokażę Wam to coś. Wiecie, w telewizji na QVC jest taki program QVC, tam oni sprzedają już od lat różne rzeczy i z tej serii Genius już mieliśmy kupione, mamy też do cięcia warzyw takie coś, większe, duże, z dużym pojemnikiem, a to jest takie praktyczne, że można od razu ciąć do garnka. Tutaj są takie wkłady
Tutaj można, tak jak tutaj to jest w tej chwili, to można ciąć grzybki na przykład, plastry, a ja to zmienię, bo chcę tą cebulę w kosteczkę pociąć, cisnąć. O właśnie, trzeba to zdjąć, miałam wszystkie rękawice, nie mogłam tego ścisnąć tu. I są takie dwie woreczki, tą pod spodem po prostu wsadzę w drugą stronę, tą wsadzę na wierzch i już maszynka będzie cięła w kratkę. Będę kładła kawałki cebuli i prosto do garnka cięła. No i żeby tą cebulkę pokroić w tym czymś, to muszę ją podzielić na mniejsze kawałki, te grube pasy wzdłuż cebuli. O. I teraz dorzucę resztę zeberek. Wrzucę grzybki, wkroję cebulkę, nie mam tyle siły. Teraz troszkę tu się ta cebulka zeszkli i ja po prostu już powoli teraz będę to wszystko przyprawiać. Najpierw posypię delikatnie przyprawą do mięs, teraz pieprz czarny, kurkuma, pieprz kajanowy, papryka słodka i papryka ostra. Teraz to lekko tylko wszystko tak, wiecie, przemieszam. Sypię trochę delikatny, trochę pieprzu. Podleję wodą, trochę tylko na razie przykryję, żeby pierwsza para poszła do mięsa. Poleję teraz już troszkę więcej wody i pozostawię do duszenia. I niech się dusi. Nie wiem jak długo, będę po prostu sprawdzać. Dobrze. To tak, to by było w zasadzie wszystko w tym filmiku. Jak już moje mięso będzie miękkie, po prostu zrobię sos. Sos robię zazwyczaj, rozrabiam wodę z mąką i potem do tego sosu wlewam, zagotowuję chwilę i sos jest gotowy. No potem obiorę kartofle, za chwilę zresztą obiorę kartofle w międzyczasie, brukselkę, pogotuję wszystko i na obiad będą dzisiaj żeberka duszone z kartoflami, z koperkiem i brukselką. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje. No i to się będzie ładnie naciągać i dusić. Pachnie wyśmienicie, będzie na pewno smacznie. Tak, to ja tu sobie gotuję dalej. Wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę smacznego i do następnego razu. Trzymajcie się mocno. Pa, pa!